Cześć, witam na kanale Kanadyjczycy. Dzisiaj porozmawiamy z Magdą, która mieszka w Vancouver. Cześć Magda, jak się masz? Cześć, bardzo dobrze. Mieszkam w sumie koło Vancouver w Anglii, ale Lower Mainland. Prawie jak Vancouver. No ja też prawie mieszkam w Ottawie. To jest Kanada, ale chociaż Mm. teraz już ta Ottawa wciągnęła te wszystkie pomniejsze miejscowości, więc już można powiedzieć, że to już jest Ottawa też. Tak. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na ten wywiad. Nie ma problemu. Byłam zaskoczona prośbą, ale zobaczymy, co mogę ciekawego przekazać Twoim słuchaczom. Super, dziękuję. Posłuchaj, może zaczniemy od takiego nietypowego pytania, bo kolejny raz dostałem komentarz. Pani Jolanta napisała, to jest komentarz oczywiście do mojego kanału Kanadyjczycy i jest Kanada się skończyła. I często właśnie takie komentarze się pojawiają, na przykład, że to już nie ta Kanada, co była 30 albo 20 lat temu, albo dokładnie Kanada się skończyła. Nawet zrobiliśmy grupę na Facebooku, a pod nazwą Kanada się kończy. I właśnie, żeby tam osoby miały, które tak myślą, żeby mogły się wypowiadać. Ale mniejsza z tym. Posłuchaj, czy Kanada się kończy, czy może się skończyła? Jak to wygląda tam w Vancouver po drugiej stronie? Bo ty jesteś wiele tysięcy kilometrów po drugiej stronie. Tak. Wiesz co? Nie wiem. Te historie i legendy o tej Kanadzie, której było tak łatwo i pięknie 30-40 lat temu, które słyszałam od poprzedniego pokolenia Polonii. Myślę, że tej Kanady nigdy nie było, od kiedy ja jestem, a przyjechałam już prawie 13 lat temu. Ale myślę, że dalej Kanada jest krajem, w którym jest bardzo łatwo się rozwijać i myślę, że dalej nie ma wielu limitów. Także myślę, że Kanada się nie kończy, że dalej jest pełna jakichś możliwości i dalej uważam, że pomimo tego, że jest drogo, ale słyszę, że wszędzie jest drogo, to dalej jest to dobry kraj, w którym warto się rozwijać. No dokładnie, bo to każdy mówi, że ci, co tu mieszkają, że to pewnie z perspektywy tego, że jest tu coraz drożej, ale to wszędzie tak jest. To przecież nie tylko w Kanadzie, tak? Są też w innych krajach inne problemy, ale ta drożyzna wszędzie praktycznie teraz jest. Czy w Polsce, czy w Anglii, wszyscy narzekają, więc chyba nie jesteśmy osamotnieni. Zdecydowanie nie. To już 13 lat jesteś tutaj w Kanadzie, tak? Tak, w listopadzie 2010 roku przyleciałam tutaj ze Szczecina. O proszę. Mam bardzo dobrego tutaj znajomego ze Szczecina, Maćka, którego pozdrawiam, jak kiedyś może będzie to oglądał. No. A posłuchaj, to jesteś ze Szczecina, tak? Mhm. To już odpowiedziałaś mi na moje drugie pytanie. Okej. A posłuchaj, a dlaczego zdecydowałaś się wyjechać do Kanady? Jak to się w ogóle odbyło? Moja historia nie jest wcale jakaś bardzo interesująca. W sumie poznałam chłopaka, który podróżował dużo zanim się poznaliśmy. Jesteśmy z tego samego miasta w Polsce. Zaczęłam się z nim spotykać i on stwierdził, że on nie może zostać w Polsce i że chcemy gdzieś wyjechać. I czy ja chciałabym wyjechać razem z nim. Więc szukaliśmy kraju anglojęzycznego, więc pewnego wieczoru żeśmy wrzucili losy do czapki i wypadło na Kanadę. O, Zaczęliśmy. naprawdę? Tak. To Więc ile mieliście krajów? 4 czy 3? była Anglia, Australia, Stany, Kanada i chyba rozważaliśmy też Norwegię w tym czasie, bo panowało przekonanie, że w Norwegii po angielsku wszyscy rozmawiają, więc jakoś sobie poradzimy. No ale padło na Kanadę. Od razu zaczęliśmy szukać jakichś programów w stylu work and travel i w sumie w ciągu 3 miesięcy byliśmy w Kanadzie. To był jeszcze czas, kiedy IEC nie było aż tak popularne, więc jak żeśmy zaaplikowali o wizę chyba w sierpniu, to zaznaczyliśmy, że jeżeli obydwoje nie dostaniemy tej wizy, to żeby dostać wizę na kolejny rok, ale w listopadzie dalej jeszcze były dostępne wizy. Tam chyba było 100 wiz w tym czasie na rok w puli dla Polaków i nie było z tym problemu.
Dopiero Wow. później zaczął się boom i losowanie i ludzie czekający na otwarcie aplikacji na kolejny rok, więc udało nam się i przyjechaliśmy do Calgary i tak się zaczęła nasza przygoda tutaj. Nieźle, to jeszcze pierwszy raz słyszę, aby ktoś losował, do którego państwa się przeprowadzi, ale super Mhm. sprawa. I akurat padło na Kanadę. Tak, zdecydowanie jesteśmy zadowoleni z wyboru. Bo wtedy też Anglia, już wtedy Polacy mogli, w 13 lat temu już była Polska w Unii Europejskiej, prawda? I wtedy nawet by było wam chyba Mhm. łatwiej Tak. przeprowadzić się do Anglii, prawda? Tak, to był czas, kiedy w Anglii i Irlandii była już masa Polaków i to był czas, kiedy Polacy chyba przestali być tak mile widziani. Było moje wrażenie, bo praktycznie większość moich znajomych wyjechała właśnie albo do Anglii, albo do Niemiec w tym czasie. Więc w sumie cieszyłam się, że lecimy trochę dalej, bo moje wyobrażenie Polonii w tym czasie było takie, że tam Polak Polakowi tylko szkodzi i złą opinię wyrabia, więc no nie chciałam być częścią tego, więc mój przylot do Kanady był taki, że odcinam się od wszystkiego i sama sobie ze wszystkim poradzę. Co później bardzo szybko się zmieniło, bo kiedy wpadłam w pewne nieprawidłowości imigracyjne, oczywiście pierwsza organizacja, do której się zgłosiłam, żeby mi pomogli, to był Kongres Polonii Kanadyjskiej, więc wtedy zaczęłam poznawać Polaków. A okej, ale wszystko się dobrze skończyło. No tak, tak jak widać, jestem tutaj. Dalej jesteś w Kanadzie. A Tak. mówisz, że wylądowałaś w Calgary na początku, tak? Tak. Rok zanim przyleciliśmy do Kanady, byliśmy w Kanadzie na wakacjach na miesiąc i odwiedziliśmy znajomych, którzy mieszkają koło Vancouver i pojechaliśmy też na Yukon do Dawson City zobaczyć gorączkę złota. O wow. I Tam jest chyba teraz nasza wspólna znajoma, która właśnie dała mi do ciebie namiary. tak, tak, dokładnie tak. Więc spędziłam miesiąc w Kanadzie i myślę, że to też pomogło temu losowi szczęścia wpaść w nasze ręce, żeby wylądować w Kanadzie. No bo kraj jest po prostu przepiękny i zupełnie inny niż Polska, niż jakikolwiek kraj europejski, który wcześniej widziałam. Więc myślę, że ten przedsmak Kanady pokierował losy w czapce. Ale tak, i właśnie w drodze powrotnej z tej wycieczki zatrzymaliśmy się w Calgary i bardzo podobało mi się lotnisko. W sensie zatrzymaliśmy się na przesiadkę w Calgary. I ponieważ chcieliśmy zacząć wszystko samodzielnie, bez znajomych, bez Polonii, to Calgary wydawało się takim miejscem dobrym na start. Już 13 lat temu każdy mówił, że Vancouver jest bardzo drogie, a w Toronto jest dużo Polonii, więc musieliśmy znaleźć coś innego. Także wylądowaliśmy w Calgary i no ja byłam bardzo pewna tego, że mój angielski jest bardzo komunikatywny i że ja przetłumaczę wszystkie moje dyplomy z Polski i ja będę chodziła do stacji ratowniczych, ratownictwa medycznego i że ktoś mnie zatrudni do pracy. No i bardzo szybko wszystkie moje wyobrażenia zostały skorygowane przez rzeczywistość i okazało się, że nie będę mogła aplikować na żaden program imigracyjny jako skilled worker w Albercie w tym czasie, więc postanowiliśmy przeprowadzić się do Manitoby, do Winnipeg po chyba 4 miesiącach, żeby udało nam się załapać na programy imigracyjne dostępne w tej prowincji, które w tym czasie wymagały tylko 6 miesięcy pracy na pełen etat i można było aplikować o stały pobyt przez program prowincjonalny. Także spakowaliśmy się i pojechaliśmy bardziej na wschód. Chyba 1000 kilometrów dalej i zaczęliśmy. W Calgary, później Winnipeg Mhm. i następnie przeprowadziliście się do Vancouver, tak?
Tak, znaczy w Winnipeg byłam przez 7 lat i później przeprowadziliśmy się na Vancouver Island do Victorii na 4 lata i w sumie do Langley albo na Lower Mainland przeprowadziłam się 1,5 roku temu. Także. Super. To ja przyjechałem do tej Ottawy, tak już zostało, nie? Ja Ja, też nie ja sądziłam, że się będę przeprowadzać. Jak mieszkałem, bo ja mieszkałem 7 lat w Stanach Zjednoczonych i tam jak mieszkaliśmy, to tam się przeprowadzaliśmy dość często. Mieszkaliśmy i w Chicago, i w Elmwood Park, i w Arlington Heights. Ale tutaj, jak już jesteśmy w tej Ottawie, to też przeprowadziliśmy się parę razy, ale już tylko w obrębie praktycznie Mhm. miasta Ottawy, więc nigdzie dalej. No, pomiędzy mną a moim mężem była duża bitwa na temat przeprowadzki z Winnipeg do Wiktorii. Bo w Winnipeg było mi bardzo dobrze i bardzo łatwo. To jest miasto, które zawsze potrzebuje ludzi, którzy są ambitni, którzy mają jakąś specjalizację, wykształcenie. Tam praca szuka człowieka, jeżeli masz jakikolwiek set umiejętności, gdzie BC jest bardzo konkurencyjne. Tutaj ludzie chcą przyjechać, biją się o tą pracę. Kontrakty często są trochę gorsze niż w innych prowincjach, ale po prostu nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo zmieni się moje samopoczucie w momencie, kiedy zmienię klimat trochę. Więc jedyny argument mojego męża, który przekonał mnie do tego, żeby się przenieść, to jest to, że on zaczął szkołę na Uniwersytecie w Wiktorii. No a edukacji nie można nikomu odmówić. On Edukacji i się chciał rozwoju. przeprowadzić, a ty chciałeś zostać tam, tak? Tak, on bardzo chciał się przeprowadzić do góry oceanu, a ja nie sądziłam, że to jest aż tak istotne, bo nasze życie w Winnipeg było po prostu bardzo łatwe, bardzo przyjemne. Poznaliśmy bardzo dużą grupę znajomych, którzy przybyli do Kanady mniej więcej w tym samym czasie co my, więc dzieliliśmy tą wspólną historię, taka nasza rodzina z wyboru no i w momencie, kiedy znajdzie się dobrą pracę w Winnipeg, to jest to bardzo nie wiem, przewidywalne miejsce, bardzo takie stabilne, bardzo tanie w porównaniu do innych miejsc w Kanadzie, więc 6-miesięczne zimy wcale mi nie przeszkadzały. A posłuchaj, a czy jest duża różnica między Winnipeg a Vancouver, jeśli chodzi o życie, o wynajem, o nieruchomości i tak dalej, bo podejrzewam, że Vancouver, zawsze się mówiło, że tak jak wspomniałeś zresztą, że Vancouver jest dużo droższe. Tak, rynek nieruchomości w BC jest po prostu nieporównywalny chyba do żadnej innej prowincji. Chyba tylko Toronto jest blisko, jeżeli chodzi o ceny wynajmu i ceny nieruchomości. Nie wiem, dla porównania w Winnipeg za $300,000 można kupić jednorodzinny dom wolnostojący. W Vancouver na Lower Mainland za 300,000 nie można nawet kupić apartamentu, nawet studio apartment nie jest dostępny w tej cenie. Ceny zaczynają się od około 500,000 za one bedroom, może 450 za studio apartment i to nie jest nawet w samym Vancouver, tylko na obrzeżach. I tak jak w Winnipeg, czy w okolicach Winnipeg, w momencie, kiedy przeprowadzisz się powiedzmy 50 km od miasta, czyli mniej więcej w takiej odległości, jak ja teraz mieszkam od samego Vancouver, nieruchomości tanieją znacząco. Po prostu ceny są 100-200 tysięcy tańsze. Tutaj nie ma to znaczenia. Obojętnie, czy mieszkasz na Lower Mainland, czy na Vancouver Island, jeżeli nie przeprowadzisz się na daleką północ albo do interior Okanagan Valley, ceny nieruchomości są praktycznie takie same, że nie opłaca się mieszkać 100 kilometrów za miastem, bo dalej twój dom kosztuje prawie $1 milion. Więc myślę, że w tym momencie, jeżeli sprawdzić na jakiejkolwiek stronie dom wolnostojący na obrębie całego Lower Mainland, nie znajdziesz jednego za mniej niż $1 milion. Co Nie. generalnie w Winnipeg
nie byłam w stanie sobie tego wyobrazić i pamiętam, że przyjeżdżałam z myślą, że ja nie będę tyle płaciła za nieruchomości, bo to jest w ogóle nie warte. I to, co jest oferowane w tej cenie, ten $1 milion, kupuje dom do remontu praktycznie, albo jakąś ruinę i byłam pewna, że ja się nie dam wciągnąć w ten boom nieruchomości, ale jednak gdzieś trzeba mieszkać, a wynajem jest bardzo drogi. I ludzie wynajmują po prostu balkony i sunrooms ze swoich apartamentów jako pokoje i generalnie nie wiem, jak osoby, które żyją w pojedynkę sobie radzą z wynajmem i naprawdę nie wiem, gdzie mieszkają ludzie, którzy pracują z minimum wage job. Prawdopodobnie muszą mieć 3 takie prace, żeby móc mieszkać gdzieś w centrum, więc jest naprawdę drogo. Nieźle. A czy chociaż te zarobki są adekwatne do tych cen nieruchomości? Czy dużo E, więcej się zarabia w Vancouver? Czy zarabia się 2 razy tyle niż w Winnipeg na przykład? Nie, myślę, że zupełnie nie. I nie wiem, no nawet minimalna stawka myślę, że jest trochę wyższa niż w innych prowincjach. Jest to prawie $17 w tym momencie. Nie jestem pewna, jakie stawki są w innych prowincjach na ten moment, ale ja przeprowadzając się z Manitoby, gdzie pracowałam jako paramedyk tutaj, mój kontrakt był zupełnie nieadekwatny do cen i w momencie, kiedy się pytałam ludzi, jak to jest możliwe, że taki kontrakt jest oferowany dla pracowników rządowych, co jest w mojej głowie jest to taka praca, która jest stabilna, która powinna dawać wystarczające zarobki, żeby ludzie przetrwali. Tak. Tutaj w ogóle nikt się nad tym nie zastanawiał, że w Manitobie paramedycy zarabiają dużo więcej niż w Vancouver czy w BC. Teraz się wszystko zmieniło, na szczęście mamy nowy kontrakt, ale początki były dość ciężkie. I wiem, że nawet lekarze, inżynierowie, takie zawody, które są uważane za te, nie wiem, dobrze zarabiające. Nie mówię, że elitarne, ale dobrze zarabiające. Tak. Tych ludzi dalej nie stać na to, żeby po prostu dostać kredyt na dom i po prostu nie wiem, kogo stać na to, żeby tutaj mieszkać. Jeżeli nie mieszkają tutaj od pokoleń, nie mają jakiejś nieruchomości, inwestycji, albo nie przyjeżdżają z dużym kapitałem z zagranicy, myślę, że jest dość ciężko wbić się na ten rynek. Myślę, że też problemem jest to, że wiele osób, które mieszkają w Vancouver, proper Vancouver, mieszkają tam od pokoleń i mają nieruchomości od rodziców, dziadków czy cokolwiek. I powiedzmy pracują minimum wage jobs albo nie wiem. Nie staram się być tutaj dyskryminować ludzi, którzy nie pracują jako inżynierowie, ale po prostu normalne prace gdzieś w magazynach, które płacą trochę powyżej minimalnej stawki. Ci ludzie często muszą się wyprowadzać ze swoich domów, bo nie stać ich na płacenie podatków w samym centrum, które są rzędu 5-6 tysięcy za nieruchomość. I ci ludzie są po prostu wysiedlani dalej i dalej i dalej. Ich dom idzie na sprzedaż, ktoś kupuje ten dom za 1,5 miliona, burzy go i stawia nową willę w tym miejscu. I to jest przykre, że ci ludzie po prostu nie są w stanie się tam utrzymać, jeżeli chcą mieć jakiś poziom życia. Tak. Także. To tutaj powiem Ci jeszcze tak z 5-7 lat temu to właśnie tak osoby z Toronto robiły, że po prostu sprzedawali tam nieruchomość i przeprowadzali się do Ottawy, bo tam załóżmy sprzedali nieruchomość za 1,5 miliona, a tu przyjechali tutaj, wtedy można było taką samą kupić za 400-500 tysięcy jeszcze, no powiedzmy 7 lat temu. I bardzo Tak. dużo ludzi tak robiło, bo to wiesz, i wtedy masz jeszcze $1 milion ci zostaje na koncie, więc wiesz, Tak. Nie ma można kredytu. dokładnie, nie masz kredytu, no jeśli tamta nieruchomość była spłacona, tak, Mhm. też, ale mam tu sąsiada, który właśnie tak zrobił, miał tam spłaconą nieruchomość, sprzedał ją, tutaj kupił, nie ma kredytu, jeszcze wiesz, jak masz $1 milion w banku, to się tak spokojniej chyba żyje, prawda, Tak.
Tak. masz, masz te pieniążki na koncie i Mhm. wiesz, to jest zupełnie, zupełnie inaczej. Mhm. Czyli ty pracujesz jako paramedyk, tak? Tak. A czy możesz opowiedzieć trochę o swojej pracy, bo tutaj właśnie często ja widzę tutaj paramedyków jak jeżdżą i Mhm. domyślam się, że nie jest to najłatwiejsza praca, prawda? E, Może nie jest najłatwiejsza, ale jest to praca, którą zawsze chciałam wykonywać po prostu od kiedy byłam małą dziewczynką. Już w Polsce skończyłam studia jako ratownik medyczny i po przyjeździe tutaj próbowałam różnych prac, ale jednak zawsze wiedziałam, że mój plan jest, żeby wrócić do zawodu e, i zostać paramedykiem, więc praca na pewno jest wymagająca, ale jest też, daje dużo satysfakcji i to tak jakby napędza cię na każdy kolejny dzień. W Kanadzie generalnie system ratownictwa jest trochę inny niż w Polsce. W Polsce ludzie kończą studia trzyletnie, mogą zrobić magisterkę. Każdy jest praktycznie wyszkolony na ten sam poziom e, i idzie do pracy. Tutaj jest 5 różnych poziomów. Trening zaczyna się od 3-tygodniowego kursu na podstawowy emergency responder. I to są ludzie, którzy w tym momencie z powodu braku ratowników już teraz są zatrudniani w miastach. Wcześniej first responders byli tylko zatrudniani w małych miejscowościach, które pracowały na bazie wolontariatu niemalże. Oprócz tego są primary care paramedics, advanced care paramedics, critical care paramedics, to są ludzie, którzy latają helikopterami, i infant transfer team, to są ratownicy, którzy specjalizują się w pomocy dzieciom. Ja pracuję jako advanced care paramedic przez ostatnie 1,5 roku. Musiałaś E, chodzić jakieś kursy, aby dojść do takiego wyższego poziomu tutaj w Kanadzie? e, Tak i nie. W momencie, kiedy robiłam rozpoznanie mojego dyplomu, to moja edukacja była rozpoznana na poziomie pomiędzy Advanced Care Paramedic a Critical Care. I początkowo, jak próbowałam zdobyć moją licencję, robiłam challenging of all the exams, który niestety nie poszedł mi bardzo dobrze, ale myślę, że to wyszło mi na korzyść, bo egzaminy narodowe są podzielone na poziomy licencji i generalnie ja bardzo dużo, ja myślałam, że ja bardzo dużo wiem o wszystkim i że mi nikt nie musi mówić, co ja mam robić i że ja wiem lepiej. To było moje motto po przyjeździe do Kanady. Więc poszłam na ten egzamin, na licencję na wyższy poziom. Generalnie zadawali mi tam bardzo dużo pytań na temat systemu ratownictwa, jak on działa. A generalnie, bo anatomia, fizjologia, farmakologia, to wszystko jest takie samo na całym świecie. Ale to, jak działa system w Kanadzie, no to jest już trochę inne i dużo pytań sprawiło mi trudność ze względu na to, że nie znałam tego systemu i nie pomyślałam o tym, żeby zrobić jakiś research i że będą mnie pytali o rzeczy w stylu, nie wiem, kto może transportować pacjenta z takimi kondycjami, gdzie po prostu to nigdy nie było jakimś faktorem w Polsce. I nie sądziłam, że to jest takie ważne w mojej pracy. Teraz wiem, jak bardzo się myliłam i generalnie początkowo, ponieważ od momentu skończenia studiów miałam 5 lat, żeby zdobyć licencję w Kanadzie i zbliżał się już ten termin, że tak powiem. Więc po tym, jak dostałam wyniki z egzaminu na Advanced Life Support, poprosiłam o egzamin na niższym poziomie, na Primary Care Paramedic. No i zdałam ten egzamin bez problemu i dostałam pracę jako Primary Care Paramedic, co pozwoliło mi poznać system, zobaczyć, czego nie wiem,
zobaczyć, że moja praca wymaga dużych umiejętności komunikacyjnych z ludźmi, bo nie każdy, kto dzwoni po karetkę, jest nieprzytomny. Tak. Co było dla mnie też dużym szokiem początkowo. Więc ten czas dał mi dużo, otworzył moje oczy na to, jak system działa i później wróciłam do szkoły tutaj już w Kanadzie po przeprowadzce do BC i zrobiłam kurs na Advanced Life Support i od 1,5 roku pracuję jako ACP. Także To musi być fajna praca. tak, zdecydowanie każdy dzień jest inny. Nigdy do końca nie wiem, co się wydarzy, co daje dużo takiego excitement i adrenaliny. Nie wyobrażam sobie siedzieć za biurkiem. Ja tak mam. Siedzę za biurkiem. A posłuchaj, Podziwiam. tak sobie wybrałem, no ale co zrobić? Mm. A posłuchaj, czyli ty też odbierasz telefony, ale to nie, to nie ma centrali, która cię łączy i każe jechać tu i tu? Jak to wygląda? Bo wspomniałaś właśnie o tym, że ty musisz rozmawiać. To rozmawiasz z pacjentami? Tak, miałam na myśli to, że rozmawiam z pacjentami, bo często ich. Po prostu to nie jest tak, że tylko ludzie, którzy mają zawały serca, dzwonią po karetkę. Ale ja telefonów nie odbieram. Myślę, że w każdej prowincji, ale na pewno w BC, w Manitobie jest call center, gdzie ludzie po prostu cywilni, że tak powiem, bez treningu medycznego, oni jako pierwsi odbierają telefon na 911 i mają po prostu karty z pytaniami i oni przekierowują, bazując na odpowiedziach, przewracają kartkę i dają kody do wezwań i później to idzie do naszej centrali, do dyspozytorni i oni wysyłają potrzebne resources. Więc wysyłają straż pożarną, primary care, paramedic, advanced life support, czasami policję i jakieś inne instytucje, jeżeli jest taka potrzeba. Więc ja tylko odbieram telefon albo mój pager dzwoni i dostaję adres, gdzie mam jechać. Okej. A posłuchaj, a czy orientujesz się, jak to teraz wygląda, jeśli ktoś chciałby się tutaj przeprowadzić z doświadczeniem z Polski i pracować w Kanadzie jako paramedyk? Czy jest trudno teraz? Nie, Kanada, myślę, że jak większość krajów potrzebuje wszystkich pracowników medycznych, w tym paramedyków. Dużo ludzi u mnie w BC ostatnio przyjechało z Anglii, Australii, parę osób ze Stanów. Wymagania są dość proste, bo żeby zdobyć licencję, trzeba zdać egzamin, ten, który ja zdawałam, zrobić rozpoznanie edukacji, zdać egzamin, który jest uniwersalny dla całej Kanady. I jeżeli twój kraj nie jest krajem anglojęzycznym, trzeba zdać ITLS albo TOEFL. Tak. I to jest wszystko. Trzeba odnowić kurs pierwszej pomocy organizowany przez Heart and Stroke Association, ale jest to też bardzo standardowy kurs i aplikować o pracę. Także Czyli są programy i nie jest tak ciężko. nie, zdecydowanie nie. I wiele prowincji w tym momencie sponsoruje też trening, także w tym momencie możesz zaaplikować do mojego pracodawcy, powiedzieć, że chciałbyś zostać ratownikiem medycznym i oni zapłacą za twój kurs, zapłacą za edukację. Ludzie, którzy są zatrudniani z najniższą licencją, czyli ten Emergency Responder, po 3-tygodniowym kursie później mogą zaaplikować o płatny trening. Oni płacą za trening plus za twoją pensję, więc nie masz kosztów edukacji i nie tracisz pensji. Więc rząd naprawdę stara się rekrutować ludzi, bo jest bardzo duży shortage. A czy możesz powiedzieć,
I jakie są zarobki, bo pewnie takie osoby, jeśli ktoś nas Mhm. ogląda z Anglii czy z Polski, to chcieliby się dowiedzieć, jaki jest przedział oczywiście, i jak się Mhm. zaczyna i później jak się pnie wyżej, jakie to są, o jakich pieniądzach jest mowa. Mhm. Więc zarobki są inne w każdej prowincji. Każda prowincja ma trochę inny system. W Manitobie jest 5 health authorities i City of Winnipeg ma swój kontrakt i prowincja Manitoba ma swój kontrakt dla czterech prowajderów na rural Manitoba. W BC jest tylko jeden pracodawca i później jest tylko sektor prywatny, który pracuje w kopalniach, więc BCHS płaci chyba w tym momencie starting wage jest chyba $25 dla ludzi z 3-tygodniowym kursem i critical care ITTs zarabiają $57 na godzinę, więc przestrzał jest duży. No ale podstawowy paramedyk po niespełna rocznym kursie z 5 latami doświadczenia ma około $45 na godzinę w tym momencie. Więc to jest około 100 000 rocznie, plus minus. Więc czy to są dobre, czy złe zarobki w porównaniu do kosztów życia? Ludzie mają różne opinie, ale myślę, że nie jest to zła stawka, jeżeli chodzi o 6-miesięczny kurs, który musisz zrobić, żeby dostać pracę, który jest płatny też. Więc myślę, że zarobki w tym momencie są dość wysokie, ale czy są wystarczające do życia w BC, to jest druga kwestia. A w Winnipeg są podobne zarobki, czy troszkę mniej? W Winnipeg są podobne zarobki i wiele ludzi, po tym jak ja tutaj przyjechałam z Manitoby do BC, było zdziwionych, jak dobrze zarabiają paramedycy w Manitobie. Ja się przeprowadziłam tutaj już prawie 5 lat temu, więc wiem, że dostaję na pewno nowe kontrakty, ale z tego co pamiętam, ostatnio jak sprawdzałam, to paramedycy w mieście zarabiali też koło 40 paru dolarów. Ale nie mam informacji z dnia dzisiejszego. Ale ponieważ są to kontrakty unijne i kontrakty rządowe, informacje można znaleźć na ich stronach internetowych. No Bo dokładnie, to są jawne stawki. zgadza Także się. Tak samo jest z wojskiem i z wszystkimi tymi rządowymi, czy tak, LCBO, to tak. też wiem, że ostatnio się Mhm. dowiedziałem, że tam nawet jest każdy, kto pracuje, jest wypisany, jest podane, ile zarabia i tak dalej, i Tak, tak tak, dalej. Czyli tak. Także można szukać. jak się podobnie zarabia w Vancouver i w Manitobie, to chyba lepiej trochę w tej Manitobie człowiek wychodzi z tymi zarobkami, prawda? Jeśli tam możemy kupić dom, fajny dom za 300, a tam za 1 500 000, więc jest pewna różnica. Zdecydowanie. I generalnie to był mój duży argument, dlaczego nie powinniśmy się przenosić do BC. Ale muszę się przyznać, że chyba po 2 czy 3 miesiącach nie chciałam już wracać do Manitoby i jednak te góry i ocean, ten klimat Rekompensują. bardzo rekompensuje. I ta przyroda, która jest praktycznie na wyciągnięcie ręki, to jest coś. Ja nie sądziłam, jak bardzo to zmieni moje życie i moje samopoczucie. W każdym razie to, że wracając do domu po tych 12 godzinach mogę wyjść do parku, iść w góry, iść na kajak, paddleboard. I to wszystko jest dostępne, to wszystko jest darmowe, gdzie w Winnipeg było kilka parków, żeby pojechać gdzieś na jakiś hike, czy odetchnąć na łonie przyrody, trzeba pojechać daleko za miasto. Te 6 miesięcy zimy, jeżeli nie jesteś fanem sportów zimowych, naprawdę się ciągnęło i mój argument był taki, że ponieważ bym zarabiała tak dużo pieniędzy, zawsze mogę pojechać na wakacje w ciepłe kraje czy gdzieś indziej. Co jest prawdą i wiem, że bardzo dużo osób tak robi, że właśnie 2-3 razy w ciągu zimy opuszcza Winnipeg przynajmniej na tydzień, żeby się gdzieś zresetować. Mając dostęp do tej przyrody każdego dnia, naprawdę to był mój game changer. Także. No,
Zgadza się, u nas też jest zima. Mhm, Dość długa, może nie taka jak w Winnipeg, ale też jest mhm, długa i zimna zima i dużo śniegu oczywiście. mhm. A posłuchaj, a właśnie, a jak jest z pogodą? Bo często się słyszy, że w Vancouver często pada. Jak to wygląda? Jak zima w ogóle u was wygląda? Bo tam chyba jest średnia temperatura w zimie jest na plusie, +5 czy coś takiego, prawda? Tak, i generalnie była to prawda, że tutaj bardzo dużo padało i moi znajomi właśnie, którzy mieszkają w Brytanii, którzy mają sklepy złotnicze na Yukonie w Dawson City, gdzie nasza wspólna znajoma jest teraz. Oni pracują sezonowo, że lato spędzają na północy i później wracają do Vancouver. Właśnie zawsze mówili o tym, że oni wracają do domu w październiku i non-stop pada i nic się nie dzieje. Ale to oni zwrócili naszą uwagę na to, że tego deszczu wcale tak dużo nie ma. I z mojego doświadczenia zazwyczaj w listopadzie jest dużo deszczu, a później już tego deszczu nie ma. I generalnie teraz mamy suszę i pożary i myślę, że ten klimat bardzo dużo się zmienił i nasze lasy deszczowe cierpią dość mocno, szczególnie na Vancouver Island, ale tego deszczu nie ma tak dużo, jak się spodziewałam, że będzie, bo nie jestem fanką bycia przemoczona. Szczególnie, że moja praca wymaga, żebym była często na zewnątrz, więc trochę obawiałam się tych opadów, ale tego deszczu nie ma aż tak dużo. Jedno, co jest bardzo prawdziwe, to jest to, że jest dość szaro i ponuro przez ten okres zimowy. Że jednak będąc w Manitobie, pomimo, że jest -20 stopni, jest bardzo słonecznie, jest błękitne niebo. Budzisz się rano i tak I can do it. To słońce jakoś bardzo Pomaga. rekompensowało to zimno. Tutaj jest tak ospale i szaro i no jest zielono cały rok, co jest fajne i wiosna zaczyna się praktycznie już w lutym, gdzie wszystko zaczyna kwitnąć, Super. ale, ale brakuje mi tego słońca zimą, więc Domyślam się. U nas też jest w zimie dość słonecznie. Może ci szybko powiem, ja pracowałem z taką znajomą, ona jest z Indii i ona tu przyjechała w zimie. To wiesz, dla niej było bardzo zimno i wtedy jak no. powiedziała mi, że było bardzo pochmurno przez kilka dni, jak przyjechała i mówi, że codziennie było -20 stopni. Później Mm. mówi, że kiedyś obudziła się jednego dnia, mówi, patrzy, piękne słońce, mówi, kurczę, wreszcie musi być ciepło i mówi, że wyszła na pole czy na dwór, bo to ludzie różnie mówią i mówią, że kurczę, no było pięknie słonecznie, ale dalej było -20. No, Dla nich to było takie bardzo, bardzo dziwne, że... tak. No ale to jest, jak się pierwszy raz przyjeżdża do Mhm. Kanady. Tak. A Nie wiem. posłuchaj, tak? Nie no, chciałam tylko powiedzieć, że w Manitobie te zimy były bardzo długie i myślę, że to było coś, co było bardzo męczące, ale pomimo tych -20, nie wiem, ta zima nie była aż taka straszna, jak ludzie myślą, że ona jest, bo jednak jest bardzo sucho, nie trzeba skrobać szyb w aucie każdego dnia. E, Jak pada śnieg, to pada śnieg, ale to nie jest tak, że tam non-stop pada śnieg. Więc myślę, że te zimy są trochę przereklamowane pod stopniem złośliwości, ale jednak ten czas, te 5 miesięcy, to jest bardzo długi okres. Także myślę, że to było takie bardzo męczące, jeżeli chodzi o Manitobę. Zgadza się i tu nawet wspomniałeś, że wyjeżdżają często osoby i my mieliśmy tutaj sąsiadów po prawej stronie u nas i oni właśnie co zimę wyjeżdżali na 3 miesiące do Meksyku, więc Mhm. w taki sposób sobie też można radzić. Też nie jest źle, bo ten najgorszy okres, jeśli się jest w Meksyku, to jest bardzo fajnie. Tak. A posłuchaj, a jak wygląda Polonia w Vancouver? Czy macie taką typową polską dzielnicę? Czy w ogóle chodzisz do polskich sklepów, czy nie ma tam nigdzie blisko w okolicy polskich sklepów? E, Wiem, że Polonia w Vancouver jest i mamy
KPK i jakieś inne organizacje. Ja przyznam się, że nie odwiedzam żadnych w tym momencie jeszcze. I podejrzewam, że jest to trochę przez moje lenistwo i organizację czasu, a trochę też przez to, jak bardzo jestem zajęta innymi rzeczami. Ale wiem, że te organizacje są. Sklepów z polską żywnością jest dużo. Na mojej dzielnicy po prostu naprzeciwko bloku jest sklep prowadzony przez Słowaków, ale też mają bardzo dużo polskich produktów i sprowadzają polskie wędliny, kiełbasy, także mam wszystko na wyciągnięcie ręki. Myślę, że Polonii, akurat tu, gdzie ja mieszkam w Anglii, nie ma aż tak dużo, ale wiem, że w Vancouver, w Coquitlam jest sporo Polaków i gdzieś tam na Facebooku śledzę, że Młoda Polonia się spotyka od czasu do czasu, są jakieś festyny i jakieś imprezy organizowane przy kościołach i przez polskie organizacje. Ja po prostu jeszcze się nie zadomowiłam, że tak powiem, wśród Polaków. Także jest to coś na mojej to-do list, bo wiem z mojego doświadczenia w Winnipeg, że jednak w pewnym momencie tych Polaków zaczyna mi brakować. Nawet tak, żeby się spotkać, pogadać i tak przez to też, że się dużo przeprowadzałam, to te znajomości gdzieś się rozpraszają, więc wiem, że prędzej czy później będę żałować tego, że nie znalazłam swojego grona. Także jest to coś, nad czym pracuję, żeby zrobić, bo będąc w Wiktorii, ta społeczność była mniejsza, ale też miejsce jest mniejsze, więc byliśmy bardziej skoncentrowani wokół domu polskiego i poznałam wiele świetnych ludzi, z którymi jestem w kontakcie, także jest to kolejna rzecz do zrobienia po przeprowadzce. Super. Hmm. Słuchaj, bo wy to macie tam dość daleko do Polski. Czy często w ogóle latacie do Polski i ile w ogóle bilet stamtąd kosztuje? Bo to jest chyba 2 razy dalej niż od nas, z Ottawy. Tak, no największy problem jest taki, że zawsze musimy mieć to międzylądowanie czy przesiadkę gdzieś, czy to w Europie, czy w Stanach. Ostatnio, jak patrzyłam na bilety, to są około 2,5 tysiąca plus minus. Nie wiem, jak się to zmienia bardziej na wschód, ale no my do Polski nie latamy aż tak często, ale powodów jest dużo. Głównie to brak urlopu, bo jednak w Kanadzie tego urlopu nie jest aż tak dużo. W mojej pracy akurat jest to łatwe, bo no, ja akurat mogę mieć dużo wolnego, bo można powiedzieć, że pracuję tylko pół roku, bo pracuję na rotacji 4x4, więc pół roku pracuję, pół roku mam wolne, więc z wakacjami mogę znaleźć te 2 tygodnie na wycieczkę do Polski, ale mój mąż ma tylko parę dni, więc musimy to planować dobrze. No i też będąc w szkole, obydwoje byliśmy w szkole, więc finansowo jest to droga impreza, żeby polecieć do Polski. Ale no tak mniej więcej co 2 lata ostatnio, przez ostatnie parę lat, co 2-3 lata staramy się pojechać. Mam nadzieję, że uda mi się trochę częściej jeździć, ale przez pierwsze lata było to bardzo rzadko. Myślę, że przez 13 lat byliśmy może 5 razy w Polsce, więc Tak, mniej więcej co drugi rok. My też na początku jeździliśmy dość często, a teraz to już, ja chyba byłem w 2018 ostatnio, czyli już 5 lat minęło, więc no, tak się wybieramy i odkładamy, wybieramy, odkładamy i to wiesz, przyszła pandemia, to jeszcze wszystko w tak. ogóle się przedłużyło i mam nadzieję, że w przyszłym roku nam się uda wybrać, bo tylko wiesz, tam trzeba przynajmniej na te 3 tygodnie jechać, prawda? Tak. To jest większość mojego urlopu praktycznie wykorzystam Tak. na wakacje w Polsce, więc ale trzeba jechać od No czasu do tak. czasu. Już nie mówiąc o tym, że wakacje w Polsce wymagają jeszcze wakacji po wakacjach. Przynajmniej w naszym przypadku. Ja się cieszę, że my jesteśmy chociaż z jednego miasta w Szczecinie, więc nie musimy jechać po całej Polsce, żeby odwiedzić całą rodzinę, bo nasi rodzice są wszyscy w Szczecinie. Ale jednak te wakacje w Polsce
4 lata temu pojechaliśmy pierwszy raz na święta. I Wow. to była misja. Tak bardzo jak się cieszyłam na wszystkie pierogi, to jednak to było po prostu wykańczające doświadczenie. Naprawdę. Ten okres świąteczny to było istne szaleństwo i nie wiem, myślę, że następnym razem jak będę przylatywała na święta, to będzie to niespodzianka. Nikomu nie powiem, że będziemy, bo jednak obligacje rodzinne są Tak. dość mocne i oczekiwania. Także Czyli ty z mężem jesteście od początku i z tego samego miasta, z Polski jesteście, tak? tak. Więc ten chłopak, co nie chciał zostać w Polsce, stał się moim mężem w międzyczasie i dalej jesteśmy razem, także. Wow, super. Mhm. Ja też w sumie z żoną razem studiowaliśmy Mhm. i dalej nasze losy nas powiodły przez Stany, teraz Kanada, ale Mhm. zaczęliśmy, oczywiście byliśmy w Polsce razem, się poznaliśmy na studiach. No. To imigracja łączy dość mocno i w pewnym momencie to już nie ma chyba odwrotu. Tak mam wrażenie, że jak już przeżyje się imigrację i początkowe jakieś takie trudności związane z nowym krajem, z nowym życiem, to już później jest z górki. Wiadomo, początki nie są łatwe, ale jak ktoś bardzo chce zostać, bo często mówią, że tutaj ludzie się wyprowadzają za lepszym życiem, ale wydaje mi się, że niektórzy nawet chcą po prostu zmienić miejsce zamieszkania, zmienić kraj. Po prostu nie jest zawsze to, że to się przekłada i przelicza na pieniądze, prawda? Tak jak w moim przypadku, to też zawsze chciałem gdzieś wyjechać i pierwszy ja wyjechałem, po roku dołączyła moja żona i tak powoli zaczynaliśmy oczywiście ja na początku zmieszkałem u znajomego, później wynajmowałem jeden pokój, później basement, później garden apartment, tak się piąłem do góry, później całe piętro nawet wynajmowaliśmy, kupiliśmy mieszkanie w Chicago, w Arlington Heights to dokładnie było i tak krok po kroku, aż w końcu w Kanadzie wylądowaliśmy, więc Tak. każdy ma jakąś ciekawą historię, tak jak wy też przez Kanadę, ale przez różne prowincje, miasta, więc fajna sprawa. Słuchaj, a na koniec proszę powiedz mi, a jakie jest twoje największe marzenie i jakie masz plany na przyszłość? Wiesz co? Plany. Ja myślę, że w tym momencie mój plan jest taki bardzo krótkofazowy, na zasadzie takiej, że mam wrażenie, że wreszcie jestem tu, gdzie chciałam być od tego pierwszego dnia, kiedy przyleciałam do Kanady. To jest taki moment, kiedy mam czas odsapnąć, bo ten długofazowy plan, który mieliśmy, kiedy przylecieliśmy do Kanady, dopiero teraz po 13 latach, tak na dobrą sprawę, został wykonany. Więc po czasie pełnym przeprowadzek, zmiany pracy, poznawania nowych ludzi i tego dążenia do celu, teraz ja myślę, że osiągnęliśmy ten cel i ja po prostu cieszę się swoim życiem i tą taką normalnością, że idę do pracy, później mam dzień wolny i nie muszę o niczym innym myśleć, więc chcę się nacieszyć tym dorosłym życiem bez gonitwy do niczego, ale długofalowo, no to wiesz co? No nie wiem. Myślę, że właśnie chciałabym na pewno zacząć korzystać więcej z tego dobra, co prowincja Kolumbia Brytyjska daje, spędzać więcej czasu na zewnątrz i po prostu cieszyć się tym, co mam i tym, na co zapracowaliśmy. Nie wiem, i szukać nowego wyzwania, tak myślę, bo tak średnio 2-3 lata daję sobie na tą sielankę i odpoczynek, a później myślę, że jakieś nowe projekty wejdą. Na pewno chcemy podróżować, zrobić parę road trips, tak jak nasze wspólne znajome podróżują po Stanach i po Kanadzie. To jest coś, co bardzo chciałabym zrobić, ale do tej pory zawsze byłam tą
praktyczną osobą, która najpierw chce zrobić szkołę, znaleźć pracę i miejsce do życia, a dopiero później zacząć podróżować. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo znam osoby, które zaczęły w odwrotnym kierunku i zaczęły od podróży i przygód, a teraz szukają jakiejś kariery i tego, co robić. Nie wiem, która droga jest lepsza, na pewno ich jest bardziej ekscytująca, ale Zgadza się. tyle. Znaczy, zależy kto co lubi, prawda? I na co w danej chwili, na co pozwalają pieniądze i czas. Bo ty pracujesz 4 dni i 4 dni masz wolnego, prawda? To jest fajna sprawa, Mhm. że znowu masz dłuższe, masz 12 godzin. Jest twoja dniówka, Mhm. prawda? Tak, i to jest tak, że pracuję 2 dni i później 2 noce, więc w sumie ten pierwszy dzień to jednak trzeba trochę odespać, pranie zrobić, więc tak, no mój grafik, moje życie bardzo, ja je bardzo dostosowuję do mojego grafiku, bo jednak pracowanie na nocki jest dość ciężkie dla organizmu, więc mam swoją rutynę i staram się jej nie zaburzać za mocno, ale na razie to dla mnie działa, więc jest okej. Ale też właśnie jak biorę wolne, to biorę tylko 4 dni wolne i automatycznie mam 12 dni wolnego, więc to jest na pewno duży benefit. To się nagle robią 2 tygodnie z tego. Tak. To super. Mm. Praktycznie bierzesz tylko 4 dni wolnego. Tak, więc jak mam te 20 czy tam ileś dni urlopu, to mam 5 bloków po 12 dni wolne praktycznie, więc no teoretycznie to mówię, dużo nie pracuję. Jak nie chcę. Mój brat pracuje w podobnym systemie, też chyba pracuje. Tylko nie wiem, czy on nie pracuje 4 dni i 4 dni ma wolnego i też czasem ma nocki, tylko on w Anglii mieszka i tam pracuje. Mhm. A właśnie co do tego życia w Kanadzie, tak pomyślałam, że generalnie jeżeli ktoś myśli, że może tutaj przyjechać i zarobić masę pieniędzy, to myślę, że te pieniądze to tak nie do końca w tej Kanadzie chyba są, ale co dla mnie jest ważne po przyjeździe tutaj, to jest taki spokój, że generalnie nikogo nie musisz znać, nie musisz mieć nikogo, kto ci coś załatwi tutaj. Jak po prostu przychodzisz, znajdujesz pracę i nie wiem, masz tą pracę. Ja mam wrażenie, że w Kanadzie jest bardzo łatwo pod tym względem, że tutaj jeżeli chcesz coś robić i chcesz jakoś ułożyć sobie życie, to i szukasz takiego spokoju w życiu, gdzie nie trzeba kombinować, gdzie nie trzeba czegoś załatwiać albo kogoś znać i prosić o coś, żeby ktoś ci zrobił jakąś przysługę, to tutaj po prostu to znajdziesz. I ten spokój takiego życia bez tych zagadek, co będzie za 2 lata, za 5 lat, czy tam ktoś się nie obrazi, czegoś nie zmieni, to tutaj nie ma takiego kombinowania. I myślę, że to jak właśnie jeżdżę do Polski, to często jeszcze dalej widzę te właśnie zachowania, że gdzieś tam ktoś zawsze musi kombinować, kogoś o coś poprosić, o jakąś przysługę, gdzie tutaj tego zupełnie nie ma, więc myślę, że ten spokój i takie no ja mam wrażenie, że tutaj każdy sobie poradzi, jeżeli tylko chce, jeżeli ktoś chce pracować, to znajdzie swoje miejsce i może sobie wieść spokojne życie. Także. A powiem ci, że właśnie moi znajomi przyjechali właśnie z Polski, byli tam na 6 tygodni pojechali, bo oni pracują z domu, więc mogli sobie pozwolić, żeby tam po prostu pracować. I to jest właśnie to, o czym mówisz, że pewne rzeczy, które tam załatwiali, to poprzez po prostu znajomości, tak? Już nie będę się wdawał w szczegóły, o co tam dokładnie chodziło, ale to jest dokładnie to, o czym mówisz, że takie normalne, proste rzeczy, co tutaj się odbywają normalnie, to tam, wiesz, trzeba kogoś znać, ten ci polecił, znajomy i tak dalej, i tak dalej. Tak, Więc ktoś musi pracować w urzędzie, żeby coś tam było załatwione i tak. Tutaj po prostu tego nie ma. I może czasami dobrze byłoby znać kogoś, kto zna jakieś kruczki prawne, czy jak coś zrobić łatwiej, ale generalnie jak pójdę do urzędu i poproszę panią, żeby mi wytłumaczyła, jak coś zrobić, to ona to zrobi. I to nie jest żadna łaska, że ona mi wytłumaczy. I nawet jak jest napisane na stronie internetowej, to mi nie powie, że
proszę sobie wygooglać, tylko powie dziękuję i miłego dnia i nie ma problemu z tym, że ktoś wykonuje swoją pracę. Także To słuchaj, chyba możemy z tego wszystkiego wnioskować, że jeszcze tak znowu się ta Kanada chyba nie skończyła, tak? ja myślę, że nie, że może gorączka złota i Tak. masa dolarów się skończyła, ale ten spokój, myślę, że ta przyjazność Kanadyjczyków, ich pomoc i pogoda ducha dalej tu są i dalej warto. Da się żyć. Tak, da się żyć. Wiadomo, jeśli komuś chce się naprawdę pracować, zawsze sobie jest z czasem, bo z czasem, ale zawsze sobie znajdzie jakąś fajną tutaj pracę i można spokojnie żyć, tak jak mówisz. Mhm. Super, bardzo Ci dziękuję. Była to bardzo fajna rozmowa i bardzo dużo się dowiedzieliśmy o Twoim zawodzie, co na pewno dużo osób, które może będą oglądały to i są w tym zawodzie, zaciekawi i może zaczną się starać o przyjazd do Kanady. Nigdy nie wiadomo. Tak, polecam. Praca szuka człowieka w Kanadzie w sektorze medycznym, więc na pewno, jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać do Kanady jako pracownik medyczny, znajdzie pracę bez problemu. Trzeba włożyć trochę pracy, jeżeli chodzi o licencję, ale warto. Nie ma nic za darmo, ale myślę, że warto. Tak, zdecydowanie. Super. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i może jeszcze kiedyś zrobimy jakiś za rok, może jakiś update, zobaczymy, może będziesz gdzieś w jakiejś dalekiej podróży, Tak, której Ci życzę oczywiście. tak, dziękuję bardzo i dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję i do usłyszenia, papa. Pa. Był to kolejny odcinek Emigrantów, bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego razu.